Moje uszanowanie, witajcie ponownie, Kamil z tej strony i dzisiaj przed Wami maszyna, którą jeśli choć trochę interesujecie się motoryzacją, to prawdopodobnie znacie. Jeśli szukaliście dla siebie Adventure'a, zwłaszcza w pojemności około litra, to już na pewno trafił się Wam ten oto sprzęt i na pewno choć przez chwilę rozważaliście jego zakup. Maszyna od marki, która przez niektórych jest uważana za jedną z najlepszych na rynku. I oczywiście nie można Suzuki odmówić, że jest to absolutnie marka premium. Natomiast jest też grupa osób, do których poniekąd ja się zaliczam, która ostatnimi czasy nie widzi w Suzuki nic porywającego. Owszem, są to bardzo dobre motocykle, fajnie dopracowane, ale nie mają tego czegoś, tego smaczku. Są po prostu nudne. Tylko czy na pewno tak też jest w tym przypadku? Zaraz to sprawdzimy. Na przetestowaniu dużego DL-a szczególnie mi zależało w kontekście zeszłorocznego testu Morbidelli T1002VX. Oczywistym jest, że Chińczycy tym modelem celowali bezpośrednio w V-Stroma. Ta sama klasa pojemności, szalenie podobny wizualnie projekt. Ale z komentarzy czy też rozmów bezpośrednich z Wami wychodzi na to, że w tych dwóch aspektach podobieństwa wcale się nie kończą i są to w zasadzie bardzo, ale to bardzo podobne charakterem motocykle. W co ciężko było mi uwierzyć i choć na bezpośredni test, taki oko w oko, mało komu zależy, poza oczywiście Wami, widzami, tak nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie jazdy porównać sobie V-Stroma do chińskiego konkurenta. Dobra, słuchajcie, porównanie do Morbidasa można ugryźć na dwa sposoby. Po pierwsze, wizualne aspekty. No, tutaj rzuca się to najbardziej w oczy, zwłaszcza te pierwsze zdjęcia z EICMY chyba sprzed 2 lat, gdy pokazali go w takim biało-czerwonym malowaniu z tym charakterystycznym dla Suzuki dzióbkiem. No, nawiązanie nie dość, że do V-Stroma, to jeszcze do 800 Biga, znaczy 800, właściwie to nie 800, tylko 750 jeszcze. Ale tu za szybko troszkę, za mięciutki ten sprzęt jest, ale o zawieszeniu za chwilę. Ale oczywiście największym w Morbidasie porównaniem będzie właśnie ten piecyk, który tutaj drzemie, a jest tutaj o czym opowiadać. Powiem Wam, ta gravelowa mapa to tak pozwala na dość konkretne wychylenia sprzętu i nie wiem, czy ja, jakbym zareagował, nie podparł się, to bym poleciał dalej i w ryżną glebę, czy faktycznie ona by mnie utrzymała. Chciałbym żyć w przekonaniu, że jak najbardziej by mnie utrzymała. Dobra, tutaj nie wkurzamy ludzi. Jak jadę sobie tak w miarę powolutku, to pozwólcie, że Wam opowiem właśnie chwilę o tym silniku, który, no jak już nadmieniłem, do Morbidasa najbliżej, litrowa fałeczka, około 100 koni mocy, 102 chyba konie mocy, około 100 N, albo troszkę więcej, troszkę mniej. Nie ma to znaczenia moim zdaniem przy litrze i przy takich wartościach, bo naprawdę jak ktoś jeździ tylko tabelkami, no to powodzenia życzę. Chyba bardziej jest to istotne, jak się maszyną jeździ, jak ona w te obroty wchodzi, a wigoru jej nie brakuje. 1, 2 faktycznie tutaj można robić cuda z tym sprzętem, a spodziewałbym się właśnie tego, że będzie to maszyna zdecydowanie bardziej taka japońska, taka gładziutka, taka, wiecie, bardzo przyjemna w odbiorze.
do czego przyzwyczaiła mnie chociażby Honda na przykład, prawda? A ten silnik, on jest taki mięsisty, jak na fałkę przystało. On ma tego kopa. Naprawdę fajnie da się nim tutaj pobawić. Ale jakoś tak, nie wiem, jest taki... Kurczę, taki twardy, taki... siermiężny wręcz bym powiedział. Znaczy początkowo jest to troszkę nieprzyjemne w odbiorze. Ale... Obawiam się, że to nie jest na minus tego silnika, to jest bardziej na minus ewentualnie wystrojenia tego silnika pod te cholerne normy euro, głupoty kolejne. Czy to jakoś specjalnie przeszkadza? Nie, do tego idzie przywyknąć. Drugi dzień w siodle i już mniej na to zwracam uwagę, po prostu tym bardziej bawię się tym sprzętem, ale no wyczuwam coś takiego. No dobra, koniec o rzeczach zbędnych. Wracając do porównania z Morbidasem. Otóż po pierwsze i najważniejsze, Morbidas był nam przedstawiany jako, że będzie miał moc koło 100 koni mechanicznych, nie? Finalnie dostaliśmy 80-kilkukonny silnik, no i tutaj różnica, wiadomo, jest bardzo mocno zauważalna i odczuwalna przy tej maszynie. Suzuki podaje ponad 100 koni i jestem w stanie w to uwierzyć. No idzie jak dzik tam, gdzie trzeba, chociaż przyznam szczerze, i to znowu wynika z konkretnego zestrojenia sprzętu, Morbidas jest bardziej elastyczny. Przez te głupie zębatki, o których Wam mówiłem, to jakby z każdego biegu on chętnie się wkręcał w obroty. W związku z powyższym był szalenie atrakcyjnym motocyklem dla zapominalskich, którzy nie za bardzo lubią mieszać dźwignią zmiany biegów. W przypadku Suzukasa, jeśli mam być szczery, spodziewałem się, że on będzie chętniej, będzie bardziej elastyczny. Tutaj z czwóreczki przy jakichś 60 na godzinę warto byłoby jednak zredukować, żeby on wspiął się jakoś sensownie do wyższych obrotów i do wyższych prędkości, żeby się napędził najzwyczajniej w świecie. Natomiast sama skrzynia, jeśli już musimy nią machać, tudzież mielić, to jest szalenie dobra. Do tego mamy quick shifter, góra-dół oczywiście. I ten quick shifterek działa jak konstruktor chciałby tego, albo jakby każdy użytkownik maszyny by chciał. Po prostu wzorowo. Biegi wchodzą ładnie. Jedynie co, do czego mam problem, to czasami ze znalezieniem neutrala. Ale to też jest kwestia tego, że nie ustawiłem dźwigni pod siebie. Jeżdżę tak, jak mi go dano. Niemniej jednak, no nie, obligatoryjnie neutrala troszkę ciężej znaleźć mi tutaj. Reszta biegów, cacy. Quick shifter, cacy. Szybciutko, sprawnie redukujemy biegi i nie przeszkadza to nam w zabawie. Jak to idzie. Zawias ma super, muszę przyznać, bo tak jak widać tutaj na tej drodze jest szalenie sprężysty. Trochę za miękki wręcz, ale szczerze nie przestawiałem go. Uznałem, że tak będzie właśnie tutaj ciekawiej na takich hopkach i poderwać go. Zobacz, teraz jestem z trójki, jakaś maleńka hopka i wylatujecie na gumie 165 cm milimetrów prześwitu. To nie za dużo jak na warunki terenowe tego sprzętu, ale przypuszczam, że droga taka jak ta to i tak jest daleko, dużo za daleko jak na większość użytkowników tego sprzętu i mało kto będzie zabierał go w takie miejsca, ale jakby ktoś chciał jeszcze z dobrą gumą kostkową, to naprawdę da się. Rozwiązanie, którego przyznam szczerze nie widziałem i też nie doczytałem, że tak jest, ale z przodu mamy koło 21 cali ze szprychami i te szprychy są takie klasyczne, wiecie, plecione do środka felgi. Mamy też zaworek, który wygląda na dętkę. Z tyłu natomiast mamy zaworek bezdętkowy, koło 17 cali i felgi plecione na zewnątrz, gdzie można użyć na przykład czujnika ciśnienia w kole. Tylko że bez sensu używać go tylko z tyłu, a nie z przodu. Albo takie, wiecie, nakręcane kapturki, które rozważają nam troszkę koło, więc nie do końca sensownie. Dziwne.
W kwestii zawieszenia, co muszę dodać, to mamy tutaj oczywiście jego regulację. W przypadku przednich lag mamy symetrycznie napięcie wstępne i kompresję do ustawienia za pomocą w miarę szybko śrubokręcika. Jeśli chodzi o zawieszenie z tyłu i utwardzenie go, mamy takie fajne pokrętełko wystające spod siedzenia kierowcy. Także bardzo przydatny feature, zwłaszcza, że jest to maszyna jednak szosowo-turystyczna mimo wszystko i ta szosowa turystyka na niej będzie chyba zdecydowanie częściej uskuteczniana, więc wiecie, jak jedziecie w jedną osobę, troszkę go zmiękczyć, jeśli jedziecie w dwie osoby, żeby łatwo i szybko można było ją utwardzić. Kolejne fajne, przemyślane rozwiązanie dla Suzuki. Z tego są przecież znani. Przy sprzęgiełku to też trzeba wziąć pod uwagę, że jest ono hydrauliczne i mnie to zawsze rozbawia. To jest totalnie niezwiązane z tym motocyklem, tudzież takie moje głupie przemyślenie. Kojarzy mi się to niesamowicie ze skuterami. Jak mamy dwie pompy hydrauliczne na kierownicy, tak jakbyśmy, wiecie, w skuterach mieli hamulec przedni i tylny. Dygresja. Jeśli jesteśmy przy hamulcach, to mamy tutaj zestaw od Tokiko z pompami hamulcowymi Nissina. I tak, z przodu dwie tarcze, bodajże tak na oko 320 mm, czyli taki absolutny standard, czterotłoczkowe radialne zaciski. Zestaw hamulcowy w tym sprzęcie jest absolutnie kozacki, po prostu. Naprawdę z motocykli, którymi ostatnio jeździłem, a jeździłem o podobnej mocy sprzętami, to i lżejszymi, które potrafią się szybciej i ambitniej napędzić, to powiem Wam, że to jest przykład, jak hamulce powinny wyglądać. Ich dozowanie jest absolutnie spoko i chyba poza wyglądem to moja ulubiona część tego sprzętu. A propos wyglądu. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. To jest to, co mnie najbardziej w tej maszynie pociąga i to jest kolejny argument, tudzież kolejny punkt zaczepienia Morbidasa właśnie w porównaniu z 1050 V-Stromem. Dlaczego? Spójrzcie na te charakterystyczne kształty, zwłaszcza w kolorze biało-czerwonym. W tych pierwszych zdjęciach, które nam pokazało Morbidelli na targach EICMA chyba 2 lata temu. Przecież to jest jak nic nawiązanie do legendy dakarowej, czyli DR750 Big. I oczywiście oni nawiązywali do tego sprzętu, ale ten sprzęt nawiązuje do legendy. Japończycy nauczyli się bardzo fajnie i skorzystali z tego, co mieli, z legendarnego modelu i wizualnie ten dzióbek, ta lampa, lampa trochę z katany, dzióbek ewidentnie DR750, DR800 Big, na którego wielce choruję i pewnie sobie prędzej czy później kupię, chociaż ceny szybują. Z całej gamy motocykli Suzuki ten najbardziej mi osobiście pasuje. Powiem Wam nawet tyle, że lepiej mi się na nim jeździ niż na 800. Co jest dziwne, 800 ma fajny silnik, jest bardzo charakterna, ale nie wiem, tu po prostu czuję się lepiej. Jeśli chodzi o prowadzenie, jeśli chodzi o silnik, jeśli chodzi o wykonanie i oczywiście o ten wygląd nawiązujący do legendy, jak już wspomniałem. Jest jeden problem. Chińczycy z Morbidelli lepiej rozkminili to rozmiarowo. Zrobili motocykl dla przeciętnego, tudzież na dość wyrośniętego Europejczyka. V-Strom jest na wyrośniętego Japończyka i tam zdecydowanie byłem zachwycony ilością miejsca, którą mi ten motocykl zostawiał i mówiłem, że jest to pierwszy adventure, na którym bezproblemowo jestem w stanie się przemieszczać nawet na długie dystanse. Tu niestety mi tego brakuje, ta pozycja jest jakaś inna. Na stojąco nie mam jak go do końca objąć. Być może kwestia wyjęcia gum z podnóżków, być może troszkę ustawienia kierownicy. Po prostu wydaje mi się za mały. Czuję się na nim klaustrofobicznie. Te kolana są jakoś tak za wysoko. Nie siedzę w motocyklu, tylko na motocyklu, jeśli kumacie, o co mi chodzi. I to jest największy zawód mój w stosunku do tego motocykla. Podoba mi się, jak jeździ, podoba mi się, jak wygląda. Jest w tej wersji zwłaszcza kompletnie wyposażony we wszystko, co tylko jest potrzebne na co dzień do jazdy. Ma świetne zawieszenie, ma bardzo dobry silnik, który wystarcza z całą pewnością do wszystkiego, do czego go postawicie. Tylko ten rozmiar.
Jeśli chodzi o system, bo to jest dość istotna rzecz w każdym nowym motocyklu, jakby nie było, zawiaduje całą elektroniką tutaj zawartą i powiem Wam szczerze, właśnie w przeciwieństwie do Morbidasa, którego ja dostałem jeszcze bez kontroli trakcji, to tutaj jest miła odmiana, ta kontrola trakcji jest, działa bardzo fajnie, tak jakbyśmy sobie tego chcieli, jest tryb gravel, który możemy bardzo łatwo włączyć i ten pozwala na całkiem spore wychyły tylnego koła i podniesienie tego przedniego, co fajnie, nie ingeruje tak mocno, a dalej nam blokuje te koła na tyle, żebyśmy się czuli jeszcze bardziej bezpiecznie. Być może dlatego tym motocyklem tak fajnie mi się jeździło. Mapy silnika jest A, B i C, potocznie nazywane przeze mnie alfa, beta i ten dla ludzi określanych mianem żeńskich narządów rozrodczych na C. A, jest jeszcze ABS, który możemy wyłączyć, też dwustopniowo, plus wyłączony i wtedy odłącza nam tylko tylne koło. Poza tym nie mamy tutaj jakiejś łączności z telefonem, innych takich zbędnych pierdół, natomiast mamy poprzeczkę na górze, gdzie telefon możemy sobie zamontować go oczywiście na kierownicy, tak jak ja, za pomocą systemu Peak Design. Wracając do monitora, mamy jeszcze komputer pokładowy, tripy, średnie spalanie, możemy sobie ustawić wspomaganie ruszania pod górkę, i kilka innych rzeczy, czy wyłączyć Quick Shifter, który, jak już pewnie wspominałem, działa bardzo fajnie. Tyle o elektronice. No bo gniazda ładowania tu, gniazda ładowania pod siedzeniem, to już kogo to interesuje. Być może powinienem wspomnieć o szybie, która jest regulowana, ale za pomocą śrub. Całkiem fajnie osłania nas od wiatru, zaskakująco jak na jej wielkość i na pochwałę zasługują plastikowe handbary. Są plastikowe, więc dość filigranowe, ale plus jest taki, że powiem Wam, że właśnie ta ich aerodynamika jest na tyle fajna, że grzane manety, które są tutaj zamontowane, bardzo dobrze działają przy 5 stopniach, jakie dzisiaj mamy. A, przepraszam, już 4 stopniach, bo termometr też mamy, co jest bardzo fajnym plusem. Tyle. Dobra, i w kwestii podsumowania. Gadając z wieloma ludźmi na targach w Warszawie, w Ptaku ostatnich, dużo osób pytało mnie właśnie o Morbidelli. Jak się zapatruję na niego? Jak to działa? Czy on naprawdę jest taki dobry? Tak, jest dobry, chociaż tak jak mówiłem w filmie, nie do końca w 100% dopracowany i przystosowany do europejskiego rynku. Choć, jak powiedziałem przed chwilą, lepiej się sprawdza dla wysokiego Europejczyka, takiego jak ja. Z drugiej strony, technologicznie rzecz ujmując, Suzuki, no to nadal Suzuki. To jest marka, która może nie pokazuje nic nadzwyczajnego, może nie jest jakimś, wiecie, nie ma wodotrysków tutaj w tych motocyklach, ale jest po prostu dobra. Ten motocykl jest dobry. Czuję, że jest dobry, że jest fajnie spasowany, że ma dopracowany silnik, który odchodzi Morbidasowi. Nie chciałbym powiedzieć, że znacznie, ale zauważalnie. Bez żadnych kombinacji. Tu jest czysta przyjemność jazdy, jak na litrową fałkę bym sobie tego życzył. Okej, wyposażenie w podstawie mogło być lepsze, ale tak jestem oczarowany. Gdyby był większy, miałby po prostu 5 z plusem, a tak jest ten jeden mankament. Ale to ja, dwumetrowiec, więc dość specyficzna osoba. Dla większości z Was, no dalej, jeśli macie budżet na taką maszynę, to wydaje mi się, że jest to całkiem sensowny sprzęt. I oczywiście mówię tu o subiektywnych odczuciach dwumetrowca, który jeździ różnymi motocyklami. Po prostu zaskakująco dobrze mi się nim jeździło tam, gdzie sądziłem, że on na pewno nie będzie dobrze jeździł. I to jest strasznie dziwne. Ale no cóż, taka jest moja opinia na ten temat. Dajcie znać, co sądzicie. Mam nadzieję, że wistromowcy, którzy jeżdżą starszymi modelami, a także tymi, dodadzą coś od siebie w komentarzach i będę mógł, wiecie, Wasze spostrzeżenia zestawić ze swoimi. Bardzo jestem tego ciekawy. Dzięki za oglądanie jak zwykle i zapraszam po następne materiały. Do zobaczenia. Światło wali zdecydowanie za wysoko, ale to kwestia ustawienia, natomiast jego moc jest całkiem spoko. Z rzeczy upierdliwych stawianie go na centralnej stopce. Przyznam szczerze, znowu, Morbidelli Chińczycy mają to lepiej rozkminione. Tutaj wyjątkowo dużo siły muszę użyć. A jeszcze jak zamontuję kufry, które dostałem, jest tragiczny. No i powiedzcie mi, o co chodzi z tym? Co to ma być? Kto pomyślał, że to jest fajne rozwiązanie? Jakby nie mogli tej blaszki wygiąć w drugą stronę, żeby było na błotniku. To jest taki wystający cycek. Nie kumam.